Jest to ciekawe, niespotykane w Polsce, w Europie. Bo już to jest jakiś kosmos, że to są same Hot Wheelsy z mojego dzieciństwa. Wow, no jest grubo. Zrobiłem 2,5 tysiąca zdjęć. O wow. W małym pomieszczeniu, które może pomieścić 20 samochodów, jest 5 zwycięzców wyścigów Le Mans, mega miejsce. Planowaliśmy się ze Szwajcarii, z Tunichu, z nagrań filmu promocyjnego dla Altrace 2025 i wylądowaliśmy w Kalifornii, w Los Angeles na pewnego rodzaju prywatnym turze po fabryce Hot Wheelsa, po ich biurze projektowym. Pokazano nam to, jak firma wystartowała w 1945 roku, mając $100 000 przychodu i 8 pracowników i dosłownie kilkanaście lat później była w stanie zarabiać już $1 miliard i tworzyć zabawki na całym świecie. Jeśli nie wiecie, to Hot Wheels produkuje najwięcej zabawek. Te małe autka są najpopularniejszą zabawką na świecie. Co sekundę sprzedaje się ich 17 w jakichś różnych miejscach, w różnych zakątkach świata. A to, gdzie jesteśmy, to ich headquarter. Wszystko to lewej i prawej stronie to są biura, poszczególne boksy pracowników, którzy pracują nad zabawkami, nad małymi restorakami. Od pomieszczeń, w których się drukuje, robi prototypy, po wszystkie te magiczne tory Hot Wheels, na których się teraz puszcza resoraki, przez różne serie dla kolekcjonerów, dla dzieci, auta będące wiarygodnymi replikami prawdziwych samochodów, ale też po te, które są całkowicie wyimaginowane. Jutro będziemy mieli okazję być na finale Hot Wheels Legends. Zobaczymy sobie, kto to zgarnie w tym roku. Z Polski przyjechał do nas Martin z jego Mercedesem W108, a my teraz lecimy dalej na kolejną miejscówkę. Z 20 baniek stary w 60 na 100 baniek. 5 razy firma urosła w ciągu 5 lat. Później w przeciągu 20 lat na biliard. 20 lat. Że cały czas co roku podwajali wartość sprzedaży netto swoich zabawek. Zaczęło się od 100K. Od 100K i 8 ludzi. W 45. Nagrywa się chyba, nie? Jest na czerwono ramka, czy nie? Jest. Z siedziby Hot Wheelsów trafiliśmy prosto do Petersen Museum. Byliśmy tu rok temu, ale ponoć jest inna wystawa lowriderów, także zobaczymy, co nas czeka. Oh shit. Zobaczcie, co tu się stało. Jak nie mieliście okazji zapoznać się bliżej z subkulturą lowriderów, totalnie polecam dokument, który znajdziecie na YouTube. Nazywa się Sunday Driver. Pokazuje świetnie, jak wygląda cała historia od hot rodów przez lowridery, przez mniejszości meksykańskie, jakieś Puerto, które customizowały samochody, pokazywały jeszcze mocniej swoją osobowość. Totalnie wszystko w tych samochodach można było poddawać modyfikacjom, od hydraulicznych zawieszeń znanych z teledysków amerykańskich raperów, przez plusz i pikowane wnętrza, małe kierownice wyspawane z metalu, przesuwające całkowicie pozycję kierowcy w samochodzie. Wszystko w pluszu, napikowane na bogato, mega flashy kolory. Coś, co jest podwaliną do tego, co robimy my teraz w europejskim wydaniu, a świetnie oddające kulturę Puerto i Latino w środowisku motoryzacyjnym. Pośród nich jest też jedno auto, które przyjechało do Kalifornii z Japonii. Zostało wyprodukowane dokładnie w tym stylu, ale przez Japończyków. Zobaczcie, czym jest technika nazywana Ease Metal po szczycie tego samochodu. Nie jest wygrawerowany, jest tłoczony, jest to jakaś specjalna forma malowania trójwymiarowego. Więcej o tym poczytam, jestem na maksa zaintrygowany, ale w 2 lata Japończycy zbudowali auto, które zachwyciło Amerykanów na scenie. Kolejny dzień w LA, jesteśmy na imprezie Hot Wheels, która podsumowuje Hot Wheels Legends i cały tour związany z wybieraniem auta, które stanie się finalnie custom. Tysiące osób odwiedziło to miejsce, setki samochodów, które w przyszłości stały się Hot Wheelsami. Ich właściciele są na tym parkingu razem z nami, są dostępni, można do każdego podejść, przybić piątkę, chwilę z nimi porozmawiać.
nie omieszkamy z tej sytuacji skorzystać, pokażemy wam najfajniejsze auta, które są w pełnej skali versus małe restauracje Hot Wheelsa. Lubisz to? Super śliczny Land Cruiser na lifciku, na ładnym offroadowym kółku, idealnie pomalowany, zadbany, bardzo ciekawe auto. Dzięki Stanemu myślę o nich jeszcze cieplej i pewnie chciałbym kiedyś takiego wokół swoich aut zbieranych znaleźć, byłoby super. V10 z M5 z serii F, w dodatku poszerzone auto stylizowane na powiedzmy pakiety Koeniga, czy w ogóle auta ze złotej ery BMW M330. Za takie samochody lubię, nie lubię zarazem Ameryki, to znaczy, że mają wystarczająco dużo odwagi, żeby modyfikować tak mocno, bądź co bądź już klasyka, wywalać z niego pop-upy. Jest to ciekawe, niespotykane w Polsce, w Europie, ale sam już mam chyba dużo więcej szacunku do takiego nadwozia i nie odważyłbym się go dotykać tak agresywnie. Bo wiesz, to jest jakiś kosmos, że to są same Hot Wheelsy z mojego dzieciństwa. Patrzymy sobie właśnie na Lotusa Esprita, czyli takiego restauraka, który był najbardziej kształtny, najbardziej proporcjonalny ze wszystkich, które miałem na półce. Gdybym miał możliwość kiedyś takie autko mieć w garażu, móc nim jeździć, to bym z tej okazji skorzystał. Dzień dobry, no to jest mocne. To jak wygląda właśnie auto dla mnie na takich kołach, totalnie kwintesencja klasycznego amerykańskiego pika-pika z lat mojej młodości. No i musi być super doświadczeniem bujać się po Florydzie czy po Kalifornii takim autem na co dzień. Think I saw the same thing when you told me about loving. Now it's gone. Now it's gone. The same thing when you the same thing when you Planowaliśmy właśnie na Lubkę Kult, czyli imprezie, której myślę, że nie muszę przedstawiać osobom oglądającym ten filmik. No powiem wam, że pierwsze wrażenia są grube. A całe wydarzenie odbywa się w Universal Studios, czyli tak naprawdę ogromnej przestrzeni, ogromnym studiu filmowym w LA, gdzie nagrywane są największe produkcje świata. Wow, no jest grubo. Reincarnated, I was stargazing. Life goes on, I need her, my babies. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me, that could my seat. IP, ownership, the blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet. Ten dzień się zaczął zdarzeniem Hot Wheelsa i było świetne, ale teraz trafiliśmy na Luftge Kult, na oryginalny Luftge Kult, który zapoczątkowany jest w Kalifornii. Jesteśmy z Kacprem w jakimś amoku i w kompletnym szoku, bo nie spodziewaliśmy się, że można z takim przywiązaniem do detali przygotować wydarzenie motoryzacyjne, że społeczność ludzi wokół Porsche jest taka wielka. Wszystkie marki, które są kluczowe dla funkcjonowania Porsche i tego brandu jako też bazy do modyfikacji samochodów są tutaj obecne. Jest Ginterwerks, jest Singer. Przepiękne miejsce. Na pewno to widzicie w obrazku. Kacper nie jest w stanie, nawet gdyby chciał, nie pokazać tego w odpowiedniej skali. Proszę? Oddać tego w kamerze, nie? Nawet gdyby chciał nie oddać rozmachu, to się nie uda. Jest przepięknie. Nie byłem nigdy na wydarzeniu, które byłoby tak zaopiekowane, tak dobrze zorganizowane. Super benchmark dla nas. Thunk, baby, rockin' it. Quid pro quo, what you want, cause I'm watching it. Work on the flow, let me know if you clocking it. Jak się podobało na Hot Wheels? Na Hot Wheels, co ja gadam, na Luftge Kult. Ja nie byłem na fajniejszym wydarzeniu nigdy w życiu. Zrobiłem 2500 zdjęć. Nawet nie wiem, jak ten telefon dał radę zrobić tyle zdjęć. O wow. Mamy przyjemność trafić do miejsca, w którym swoją kolekcję ma Dan Kang i jest to takie miejsce dość typowe, można by powiedzieć, w jakiś sposób dla Los Angeles, czyli tak naprawdę nigdy nie wiesz, w którym garażu, w jakim miejscu spotkasz wyjątkową kolekcję albo kogoś, kto jest kimś więcej niż zwykłym zajawkowiczem motoryzacyjnym. Trafiliśmy do miejsca, w którym stoją 3 razy Pagani, stoi Porsche Ginterwerks, jeszcze kilka innych ciekawych samochodów jak Lagonda po to, żeby kupić Valkyrie albo 2 GTR R33 i R34. Ale piękne miejsce, super fajny open space, biura dla pracowników i firmy. No i takie marzenie pewnie każdego zajawkowicza, żeby kiedyś mieć taką przestrzeń i ten swój urban auto.
wyszliśmy sobie niepozornie, bo dzisiejszą wizytę zaczęliśmy w sklepie z zabawkami, gdzie później okazało się, że właścicielem tego sklepu jest właściciel owej kolekcji, gdzie znajdujemy się samochody tylko i wyłącznie oryginalne, zwycięzcy Le Mans, od Kobry w ogóle one of one po Porsche różnych modeli, prototypy itd., itd. Pan prowadzi ten biznes już od wielu lat. Zaczynał od sklepu z cukierkami. Przez 50 lat jest w posiadaniu całej tej posiadłości. Mówię tutaj o garażu, jak i o samym sklepie. I chodzimy sobie po prostu one by one po każdym samochodzie i do każdego auta po prostu nam opowiada historię, która jest bardzo, bardzo mocna. W małym pomieszczeniu, które może pomieścić 20 samochodów, jest 5 zwycięzców wyścigów Le Mans oryginalnych. Więc jeżeli coś możemy wam sugerować, to otwierajcie sklepy z cukierkami, sklepy z zabawkami i zbierajcie samochody. Mega miejsce. Z kolekcji Bruce'a Meyersa trafiliśmy sobie w miejsce, które pewnie każdy kojarzy, jeśli grał w GTA. Jest to Obserwatorium Griffitha. W zeszłym roku nie udało nam się tu przyjechać, ale w tym roku tu jesteśmy. Niestety jest zamknięte, natomiast widok na downtown jest po prostu kozacki. I myślimy też, że to jest dobre miejsce na to, żeby sobie w ogóle podsumować tego tripa. Takim moim highlightem tego wyjazdu był Louvre Kult, który na nowo zdefiniował mi, jak fajna może być impreza samochodowa, w jaki sposób można ją zorganizować i tak naprawdę jak niewiele potrzebujesz do tego, aby event motoryzacyjny był po prostu cool. Lokacja, ludzie, muzyka i samochody. To tak naprawdę są główne czynniki, które moim zdaniem definiują tego typu eventy. Ale poza tym też byliśmy w wielu super miejscach dzięki uprzejmości Hot Wheels. Oprócz samego Hot Wheels Legend Fest, gdzie mogliśmy zobaczyć sobie w wielkim wymiarze ich prawdziwe ich zabawki, po różne kolekcje prywatne samochodów, właśnie Bruce'a Meyersa, czy też wczorajsze, gdzie mogliśmy zobaczyć Pagani Huayra czy Zondę, czy różnego rodzaju one of one po prostu samochody. Dobrze jest tu być znowu, fajnie jest tu przyjechać kolejny rok z rzędu i doświadczać po prostu nowych rzeczy. Kalifornia to dalej w moim odczuciu najmocniejszy region do tego, żeby się pasjonować czy zajmować motoryzacją, żeby tworzyć wokół niej cokolwiek, czy to będzie wydarzenie, czy brand odzieżowy, czy agencję kreatywną. To jest takie miejsce, w którym będzie wiał ci wiatr w żagle i warto to robić w takich miejscach. Dla mnie dalej LA to jest topka miejsc do wracania i będę chciał tu wracać częściej. Dzięki Louvre za to, że to robicie, jesteście świetni, podpatrujemy i inspirujemy się tym, co robicie.